Witam wszystkich serdecznie i zapraszam dzisiaj na pogaduchy o rybach. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć o takiej przypadłości ryb. Jak ryba ma takie, często spotyka się ryby, może nie często, ale w niektórych zbiornikach spotyka się ryby, które mają takie różnorakie ciemne centki na całym ciele. Jedne są bardziej regularne, jedne są mniej regularne, jedne są bardziej uwypuklone i jedne są płaskie. Opowiem wam dzisiaj, co to jest za przypadłość ryby i czy jest ona dla nas jako ludzi, czy to jest szkodliwe. Sprawdzam, czy się nagrywa. Nagrywa się. Idziemy do studia. Nie przedłużamy, idziemy do studia. Już jesteśmy w studio. Otóż teraz opowiem wam, co mówią o czerniawce. Drugą nazwą tej choroby jest czerniawka. Czerniawka jest bardziej znana, czerniaczka jest mniej znana. W każdym bądź razie choroby te wywołują przywry. Umownie nazywa się je cuticula. Nazwa łacińska jest dosyć długa, ciężko to zapamiętać, ogólnie mówi się cuticola, tak? Przywry z rodziny Cuticola. W rozwoju tej przywry występują dwaj żywiciele pośredni. Żywicielem ostatecznym jest czapla i do tego za chwileczkę przejdziemy, nie? Do tego zaraz przejdziemy i zobaczmy jak wygląda rybka. Tutaj widzicie, akurat jest narybek karpia, atakuje ryby karpiowate. Wszystkie ryby karpiowate mogą być tym zaatakowane. Przeważnie jest u płoci i u wzdręgi. Z tego, co można zaobserwować, to u płoci i u wzdręgi występuje częściej. Z doświadczenia, co pamiętam, na stawach chyba tylko raz mi się zdarzyło, że miałem czerniawkę, ale to ryba była przywieziona skądś już zarażona, nie? Mówiliśmy właśnie przez przywry, dobra. Głównym charakterystycznym objawem są czarne, nieregularne plamki na skórze, płetwach, skrzelach, na podniebieniu ryby może się zdarzyć. Powstają w wyniku reakcji obronnej organizmu, gdyż po prostu barwnik, melanina, który ryby posiadają, jeżeli przywra zaatakuje, dajmy na to, zaatakowała, to ryba w obronie wytwarza tą melaninę i robi się taki czarny pierścień. To tak jakby unieszkodliwiała tego pasożyta, żeby ten pasożyt się nie rozrastał, albo po prostu, żeby nie atakował dalszej części skóry czy ciała. To jest taka otoczka z melaniny i ona jest po prostu czarna. Jest to po prostu melanina, czarny barwnik, czarny pigment skóry. My też mamy u siebie melaninę. No i co to powoduje? No po prostu swędzi to rybę. Ta ryba jest niespokojna. Jak ryba jest niespokojna, to ona nie myśli o jedzeniu, o żerowaniu. Zaczyna się sama głodzić, zaczyna się ocierać o różnego rodzaju kamienie, o liście, o liście jakichś wodnych roślinek. Doprowadzi to po prostu do wychudzenia tej ryby i ryba w tym czasie nie chce brać. No, mówimy tutaj o stawach, jeżeli na przykład jest duża populacja ryby, tak? W jeziorach ta ryba normalnie żeruje, normalnie bierze na wędkę. W jeziorach ryba ogólnie jest bardziej odporna na różnego rodzaju choroby, ale to kiedyś wam opowiem, dlaczego tak się dzieje. Teraz chcę wam pokazać pokrótce, jak wygląda ta przywra. Proszę bardzo, tak wygląda ta przywra. Tutaj macie takie to dziadostwo i to wchodzi w skórę rybią i jest otoczone melaniną, takim czarnym barwnikiem, pigmentem, po prostu, żeby dalej to się nie rozrastało i cała ryba nie zrobiła się czarna. Tak to wygląda. Tutaj na przykładzie okonia widzicie, on ma taki
mniejsze centki, ale mogą być na przykład takie, o tutaj jest małe to zdjęcie, ale mogą być na przykład takie większe centki, jak widzicie tutaj na przykład u tej płoci. Zdjęcia są małe, tutaj na tym nie powiększę za bardzo. O, teraz możecie zobaczyć, widzicie? Czy u tej płoci na przykład, czy u tej płoci, no ale występują, widzicie, i występują także u konia, nie? Także mogą wystąpić u każdej ryby, bo to jest po prostu przywra, która atakuje ryby. No, o, tutaj jest na leszczu akurat. Tutaj jest akurat na leszczu. Tu mamy też na płoci. Widzicie, mają takie nieregularne kształty. Mogą być regularne kształty z takimi, tak jakby wysypka. Jak dotkniecie, to są takie twarde gruzdełki. Tutaj jeszcze, o, często wędkarze łowią takie ryby. Ona się rozwija na przykład przeważnie w takich zbiornikach, jak jest zbiornik, ma problem z kulturą wody, dajmy na to, tak? Ale przenoszona jest, tutaj wam pokażę, o, przenoszona jest przez. I teraz patrzcie, co tutaj się dzieje. Głównym nosicielem tego pasożyta, tej przywry jest czapla. Czapla, kormoran, może być kormoran, zimorodek, czapla, wszystkie ptaki rybożerne, które pałoszują ryby. I teraz czapla zjada zarażoną rybę. Zjada zarażoną rybę gdzieś tam w jakimś jeziorze. Przylatuje do was nad stawek i w tym czasie, jak te larwy dostały się już, te pasożyty dostały się do flaków tego czapli, czy tam innego ptasiora, rybojada, tam zaczynają się rozwijać i przyjmują formę dorosłą. To są dorosłe formy. Dorosłe formy składają tam jaja i jaja wydalane są przez czaplę z powrotem do wody. W formie dajmy na to z jaj, no i w wodzie z jaj wylegają się larwy, bo tam jest parę faz tych larw, to ominiemy sobie to jest nam niepotrzebne. I teraz zobaczcie zależność. Pamiętajcie wędkarze, pamiętajcie stawiarze i pamiętajcie akwaryści. Zobaczcie, jednym z żywicielem tego pasożyta jest ślimak. Dlatego zawsze mówię, żeby nie przywozić sobie do domu z niepewnych źródeł roślinek, ślimaków nie zbieramy. Widzę w internecie, ludzie jeżdżą gdzieś nad jeziora i zbierają jakieś żyjątka, ślimaki, wpuszczają sobie do oczka wodnego. Za tydzień czasu mają problem w oczku wodnym, ryby zaczynają chorować. I od czego się ta choroba wzięła? Z księżyca się wzięła. Nie z księżyca, tylko z tego, że po prostu nie przynosimy do swoich oczek wodnych dziadostwa z innych stawów, jezior i rzek. Pamiętajcie, o tym zrobię osobny odcinek. No i teraz tak, w tym ślimaku rozwija się ta larwa ilość tam krotnie znowuż i ta przystaje. I wtedy, gdy osiągnie już odpowiednie przeobrażenie, wychodzi do wody, tak, z tego ślimasa, wyłazi do wody i szuka ryby. Aktywnie szuka ryby, znajduje rybę, zagnieżdża się w skórze, ryba otacza to melaniną, powstają czarne centki i teraz i rybę znowu zjada czapla i tak w kółko Macieju to się wszystko się powtarza. I tak wszystko się powtarza. O, tutaj macie też, tylko to jest tak troszkę bardziej skomplikowane, ale to jest to co... A tutaj jest chyba najbardziej takie proste. Proszę bardzo, ptaki wodne jedzące ryby wyrzuciły z siebie jaja pasożyta. Jaja pasożyta się rozwinęły w jakąś tam formę. Zjadł to ślimak,
albo przeszły na ślimaka, z ślimaka po prostu przedostały się z powrotem na rybę. O, proszę bardzo, no tutaj jest czapla, bo to mówią, że czapla jest głównym takim, bo to jest czapla jest głównym rybożercą, mówią, że czapla, ale i kormorany i inne stworzenia, które jedzą ryby, mogą to przenosić. W każdym bądź razie ze ślimaka widzicie, wyłażą te larwy, szukają ryby i cykl ten się powtarza, tak? Z czapli idzie jajo, z jaja się wylegają jakieś tam, dajmy na to, cysty, przełażą do ślimaka, ślimak je żywi, w ślimaku się rozwijają, przechodzą etapy, wychodzą na zewnątrz, szukają ryby i tak to wszystko się powtarza, dlatego pamiętajcie, że przeganiamy ptaki rybożerne ze stawów, jezior, oczek wodnych. Tak na marginesie powiem wam, że jak miałem oczko wodne w UK, to moje złote karasie wyżarły właśnie czaple w centrum miasta. O, tutaj mamy taką ładną kutikulę. Jeżeli powiecie kutikula albo wpiszecie kutikula, to wyskoczy wam oczywiście to, co zostawia czarne plamy na rybach. Tu mamy kiełbika z kutikulą. No. Także, no i nie tylko takie choroby, oczywiście czaple i inne ptakożerne stworzenia mogą przenosić. To na dzisiaj tyle. Pozdrawiam was serdecznie. Pamiętajcie, ryba nie myśli, ale swoje wie. Dbajcie o to, żeby w akwariach było czysto, odpowiednie warunki sanitarne, tak samo na stawach. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło.